Dostaliśmy w tym tygodniu bardzo ważny reveal fabuły Security Breach. Niestety pojawił się on w książkach w piątym Tales from the Pizzaplex. Wiecie, jakie ja mam tempo z omawianiem książek. Może wyrobię się przed końcem 2024, żeby w ogóle omówić tam historię. Ale ten wielki reveal przydałoby się prosić szybciej, już trafił do internetu. Każdy się o nim dowie, nieistotne czy ode mnie, czy od kogoś innego. Mappa zrobi filmik, ktoś o tym wspomni na serwerze, na którym siedzicie. Dlatego nie chcę z tym zwlekać, w końcu mówimy tutaj po prostu o fabule Security Breach. Dzisiaj omówię bardzo popularną teorię, która obecnie krąży po fandomie. Ta teoria pochodzi z książki, ale to jest już inny temat. Choć książka Bobby Dodd's Conclusion ma wyjść dopiero w marcu, to niektórzy już ją zawczasu dostali. Zawsze tak było. Nawet z Puzzle Frights, nawet z trylogią książkową, wszystkiego się dowiadujemy zawczasu. Mam nadzieję, że nie ma tutaj jakichś kłamstw włożonych w to przedpremierowe streszczenie, ale jeszcze nigdy takie kłamstwa nie miały miejsca. Zaufana osoba omawiała tę książkę. Jeśli chodzi o GGY, to część tej historii jest już dostępna za darmo w publicznym preview, ale najważniejsze informacje pojawią się dopiero w dalszej części książki. GGY opowiada historię Tonego, dzieciaka, który próbuje poznać tożsamość właśnie tego GGY, tajemniczego klienta Pizzaplexa, który posiada najwyższy wynik na każdej arkadówce w całym kompleksie. Ta informacja rzeczywiście się w Security Breach pojawia. Postać jest legendą, ale nikt nie ma pojęcia, kim GGY jest naprawdę. Tony przeprowadza swoje własne dochodzenie na ten temat. Muszę omówić największe twisty z tej książki, muszę dużo zaspoilerować, ale podam najmniej szczegółów jak to tylko możliwe, więc będziecie mogli dużo odkryć samemu podczas czytania tego opowiadania. Tony szybko pożałuje, że próbuje poznać tożsamość GGY, ponieważ jest to pacjent 46. Jeśli nie pamiętacie, o co w tym chodzi, Security Breach posiada znajdźki, retro CDs, które mają w sobie nagrania z sesji terapeutycznych dwóch osób. Pacjenta 71, czyli Vanessy, a także nieokreślonego pacjenta 46. Ten pacjent jest niebezpieczny, bo właśnie on schakował Pizzaplexa i przeprogramował animatroniki. Historia z książki ponownie o tym mówi. GGY zostawił po sobie ślad w programach Glamrocków, są one pełne literek G i Y. Pacjent 46 jest też postacią, która zabija terapeutów, którzy zbliżają się do jego sekretów lub do sekretów Vanessy. GGY posiada zmodyfikowany Party Pass, który działa jako odznaki, które dają mu dostęp do całego Pizzaplexa. Tony odkrył, że terapeuci z jego własnej szkoły zostali wprowadzeni do Pizzaplexa przy użyciu tego zmodyfikowanego Party Passa GGY. Potem oczywiście zaginęli. Ale wydaje mi się, że większość z was się już domyśliła tego, co jest naprawdę ważne. Ostatni twist. Łatwo jest domyśleć się, do kogo odnoszą się litery GGY. Do Gregory. Historia GGY potwierdza nam, że Grzegorz, protagonista Security Breach, to pacjent 46, to złoczyńca, haker, także morderca. Jeżeli lubicie żarty na temat tego, że prawdziwym złoczyńcą Security Breach jest Gregory, to cóż, to wciąż nie jest do końca prawda, ale nie jesteście aż tak daleko od prawdy. Ale stop, zatrzymujemy się, bo jestem pewien, że ta informacja jest ciężka do przełknięcia, dlatego chwilę na uspokojenie. Jak tam u was? Ferie? Koniec ferii? Wracając do FNAF-a, fakty są takie, że książka przedstawia właśnie taki rozwój wydarzeń. Wiele osób to znienawidzi, wiele osób już tej informacji nie znosi. Ze swojej strony mogę tyle powiedzieć, że weźcie to wszystko na spokojnie, bo ta informacja jest całkowicie znikąd. Grzegorz w książce zachowuje się zupełnie inaczej niż Grzesio w grze, no może pomijając jego brutalne morderstwo na animatronikach. Ale co jest tutaj ważne, historia GGY podaje nam odpowiedź fabularną, ale nie podaje do niej żadnego kontekstu. Wiele razy o tym mówię, fandom będzie nienawidził każdej odpowiedzi, nawet tej poprawnej, nawet tej dobrze napisanej i przemyślanej, jeżeli jest ona obdarta z kontekstu i przedstawiona jako fakt. Grzegorz jako bezlitosny pacjent 46 może i jest poprawny, ale nie znam jeszcze historii, którą Scott i Slulu chcieli nam przekazać, więc obecnie wydaje się być zupełnie bez sensu. Wydaje się być niespójna z informacjami z gry, ale to nie jest do końca prawda. Po części jesteśmy przyzwyczajeni do różnych błędnych interpretacji. Problemem jest też ten brak kontekstu, brak wielu potrzebnych informacji, które miałyby to zachowanie wyjaśnić, za wcześnie, żeby wyciągać wnioski. Jeżeli poznamy pełną historię, to wtedy możecie mówić, że jest ona bez sensu, głupia i zrujnowała wam FNAF-a. Spoko, macie wolną rękę. Ale w tym momencie jestem w stanie zrozumieć, jeżeli ktoś powie, że jest zmęczony i wkurzony tym, jak fabuła FNAF jest przedstawiana. Przedstawiana jest w tym momencie i to można krytykować, ale jej pełna, prawdziwa historia jest nam jeszcze nieznana, więc to jest ciężko komentować, nie? Ale mówię, póki co, bierzcie tę informację na spokojnie. Nie musicie jej akceptować. Niedawno robiłem film na temat Puzzle Frights i mówiłem, że macie pełne prawo nie akceptować informacji, które nie mają związku z fabułą gier. Taka historia GUI jest niby bardzo bezpośrednia. Jestem pewien, że to jest prawdziwa informacja. Nie widzę powodu, żeby w taki bezpośredni sposób podawali nam błędne informacje. Nie zmienia to jednak faktu, że poprawna informacja musi mieć sens. Póki tego sensu nie znamy, to się o ten wątek nie martwcie. Zostawcie go. Wkrótce zacznie robić sens. Wkrótce będziemy o nim rozmawiać. Chwilę to może jednak zająć. Ten reveal jest bardzo świeży i szybko wszystkiego nie przetrafimy. Według mnie teoria Greg 46 jest po prostu obecnie niekompletna. Żebym ja był z niej zadowolony, to potrzebuję odpowiedzi na 3 pytania.
Po pierwsze, kim jest pacjent 46? Po drugie, co pacjent 46 robi w Pizzaplexie? Jaki jest jego cel? Po trzecie, jaka jest relacja pomiędzy pacjentem 46 a Williamem i Vani? Opowiadanie GGY odpowiada jedynie na pierwsze pytanie. Pacjent 46 to Grzegorz, ale nie odpowiada na nic więcej, a musimy na te rzeczy odpowiedzieć, żebyśmy zrozumieli, kim jest Grzegorz. Obecnie znamy 1/3 tego wątku. To jest 1/3 teorii. Nie ma się co kłócić i bulwersować dookoła 1/3 informacji. Ale no, historia wyjawia ogromną informację. Grzegorz jako złoczyńca, jako haker może całkowicie zmienić nasze postrzeganie całej tej gry. Jak ta informacja wpłynie na gospodarkę? Na pewno wpłynie w taki sposób, że moja teoria o 2 Vanessach umiera. Teoria zakładała, że pacjent 46 to Vani, więc już nie działa. Miło było, pomysł mi się bardzo podobał, ale zbliża się czas, żeby się pożegnać. No, dam jej jeszcze trochę czasu. Niech Grzegorz złoczyńca zacznie najpierw gadać z sensem. Nie ma co się śpieszyć z jakimiś wnioskami. Tak czy tak, wciąż możecie robić teorię, że Vani i Vanessa to 2 osoby, chociażby bazując na zakończeniu z pożarem. Ale no, moja wersja tej teorii idzie do kosza teraz. Druga informacja, która pewnie wiele osób uszczęśliwi, Greg46 dosyć mocno kłóci się z Greg-botem, bo pacjent 46 robotem nie jest. W rozmowach z terapeutkami pacjent 46 podawał fałszywe informacje na temat swojej przeszłości, ale jedna z terapeutek zaczęła grzebać i poznała prawdę na temat faktycznej rodziny pacjenta 46. A więc on posiada rodzinę. Gdybyśmy mówili o robocie, to terapeutka chyba raczej by odkryła, że jej pacjent nie istnieje i że nie ma przeszłości. Mogłaby też odkryć, że opowiada historię dziecka, które zginęło w 1983. Ale istnienie prawdziwej rodziny pacjenta 46 świadczy mocno przeciwko teorii Gregbota. Jeśli chodzi o samego tego pacjenta, czy uważacie, że ten wątek nie ma sensu? Może uważacie, że nie jest możliwe rozwiązanie tego wątku przy użyciu gry Security Breach? Ale wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda. Po prostu wszystkich informacji jeszcze stamtąd nie wyciągnęliśmy. Teraz spójrzmy na informacje, które już znamy. Nagrania terapeutyczne od samego początku sugerowały, że pacjent 46 jest dzieckiem. Mamy też informację, że terapeuci pracują w Fazbear Entertainment, pracują z Vanessą, ale pracują także w innych miejscach. Jedna z nich bezpośrednio mówi, że pracuje w szkołach. Jest też pytanie, dlaczego jedna z terapeutek miałby robić problem pacjentowi 46, że ktoś go widział w Pizzaplexie, skoro pracuje dla Fazbear Entertainment niby? Może jednak nie. Ja osobiście długo nie akceptowałem informacji, że 46 to dzieciak, ale już chyba nie mam wyboru. A jeżeli ta postać jest rzeczywiście dzieckiem, to ile kandydatów mamy? Tylko Grzegorza jest jedyną opcją. Ludzie sobie wymyślali, że pacjent 46 to postać, której jeszcze nie znamy, która pojawi się w DLC lub jeszcze później, ale no coś takiego nie ma sensu. Security Breach opowiada historię Security Breach, a nie wprowadza postaci, które dopiero się pojawią za 5 gier. To już jest wystarczająca informacja, żeby przynajmniej próbować wiązać Grzegorza z pacjentem 46. A po drodze mamy tego całego GGY, który zdominował znaczną większość arkadowych w Pizzaplexie. Czasami widzimy całkowicie nieuczciwy wynik, kilkakrotnie większy niż wynik z drugiego miejsca. Można stąd iść w stronę hakera, można w ten sposób łączyć go z pacjentem 46 jeszcze bardziej. Ale jak mówiłem, to jest jedynie odpowiedź na pierwsze z 3 pytań. Gra prawdopodobnie pozwoli nam też odpowiedzieć na pozostałe 2, ale musimy wejść głębiej w ten temat. Jest też jedna rzecz, którą muszę w tym miejscu poruszyć. Pacjent 46 ma na nagraniach nieokreśloną płeć, ale w tłumaczeniach tych nagrań na inne języki wszyscy używają żeńskich form. Jakby pacjent 46 był dziewczynką lub kobietą, na ten moment okazuje się, że to pewnie był błąd w tłumaczeniu. Tłumacz prawdopodobnie nie dostał wystarczającego kontekstu i myślał, że wszystkie nagrania odnoszą się do Vanessy, a więc wszystkie nagrania odnoszą się do kobiety i tak to zostało przetłumaczone. Tak to niestety się zdarza w takich sytuacjach. Nie byli świadomi twistu, Silul nie zweryfikował tego wystarczająco dobrze, więc tak to wygląda. Ale żeby spróbować nadać temu pacjentowi sens, powstają różne teorie. Chyba wiodąca teoria w temacie Grzegorza mówi obecnie tyle, że jest on zwykłym chłopcem, zwykłym klientem Pizzaplexa, który został zaatakowany przez Glitch Trapa. Wiecie, tak samo jak Vani była beta testerką Help Wanted i Glitch Trap przejął nad nią kontrolę, tak samo Grzesiek grał na maszynach w Mega Pizzaplexie i Glitch Trap zrobił mu to samo. Pacjent 46 to Grzegorz pod kontrolą Williama, dlatego zachowuje się jak się zachowuje. Możliwe, że ma to związek z minigierką Balloon Boya na przykład. A więc w pewnym momencie William posiadał 2 Sugusów, Grzegorza i Vanessę. Ma to tyle sens, że Grześ w historii GGY ma pewne powiązania z królikami, a Sugusy Williama to króliki. Twist polega jednak na tym, że Grzesiek uwolnił się spod kontroli Williama. Podczas gry Security Breach już nie jest pacjentem 46, już jest uwolniony od Glitch Trapa i właśnie dlatego Vanessa próbuje go złapać. Taka jest bardzo popularna interpretacja. Pojawia się jednak problem. Czemu pacjent 46 miałby hakować Vanessę, skoro oni ze sobą niby współpracują? Niektórzy uważają, że William nie ma pełnej kontroli nad Vani. Jest tutaj takie rozdwojenie osobowości i właśnie dlatego potrzebował pomocy. Potrzebował Grzegorza, który będzie szantażował osobowość Vanessy, żeby osobowość Vani mogła wygrać. Jest to ciekawy pomysł, choć jeżeli ta teoria jest poprawna, to pojawia się 4 pytanie. Jak Grzesiek uwolnił się spod kontroli Williama? 4 problemy, które ta teoria powinna poruszyć. Ale pomysł brzmi dobrze. Fani zwracają też mocną uwagę na to, że cała gra kręci się dookoła podwójnych osobowości. Słońce i Księżyc, Vani i Vanessa. Freddy, który nie do końca jest Freddym. Grzegorz i zły Grzegorz.
Choć istnieje też druga możliwość, w której Grześ nie jest i nigdy nie był sługusem Williama. Hakowanie Vanessy jest głównym powodem, dlaczego tak ludzie uważają. Przed chwilą podam wam rozwiązanie, jak to wyjaśnić, ale nie jest to jedyna możliwość. Może Grzesiek po prostu widzi Williama i jest wrogi Williamowi, dlatego próbuje go pokonać, dlatego hakuje Pizzaplex, dlatego szantażuje Vanessę. Niestety Security Breach dzieje się w momencie, w którym ten zaawansowany haker stał się dosyć bezbronny. Dlatego musi uciec z Pizzaplexa. GGY ma swój zmodyfikowany party pass, ale Grzesiek w Security Breach nic takiego nie ma. Stracił ten przedmiot. Nie może już łazić do woli po całym Pizzaplexie, więc musi zbierać odznaki. Taka interpretacja też ma swój sens, choć nie podoba się ludziom z powodu charakteru Grzesia. Z tej teorii robi się jakaś wojna mafii. Zły Grzesiek nie może pozwolić, żeby zły William wszedł na jego terytorium. Przyjazne zakończenia Security Breach wydaje mi się nie mieć tutaj żadnego sensu. Tutaj też brakuje nam dużo informacji, żebyśmy mogli zaakceptować tę wersję wydarzeń, ale na ten moment obie opcje są możliwe, obie opcje są analizowane. Skoro historia z książki prowadzi nas w tym kierunku, to na pewno są tutaj sensowne odpowiedzi. Po prostu musimy odkryć, co Steel gotowało w tej grze. Ale skoro już mówimy o złym Grzesiu, to bardzo ciekawie łączy się to z DLC Ruin. Od początku mówiłem, że DLC prawdopodobnie da nam dużo odpowiedzi na temat wątków, które nigdy nie udało nam się rozwiązać. Więc teraz spójrzcie na tego Grzesia, proszącego dziewczynkę o pomoc na teaserze. Dowiedzieliśmy się, że Grzegorz jest zły. To czy wierzycie mu teraz, że potrzebuje pomocy? Ta dziewczynka jest w poważnym niebezpieczeństwie i nie mówię tu teraz o Wani, czy Williamie, czy o robotach. Mówię o Grzesiu. Kto wie, jak się ta historia rozwinie. To jest bardzo zabawne, bo od początku ludzie doszukiwali się tutaj pułapki. William oszukuje dziewczynkę, William wykorzystuje wizerunek Grzegorza, Grzesia już tu nie ma nawet. Ale teraz ta interpretacja się zmienia. Obawiamy się, że prawdziwy Grzesiek prosi dziewczynkę o pomoc i to on zaciąga ją w pułapkę. Niesamowity twist. Co będzie dalej? Jaka jest prawda? Chwilę nam zajmie zweryfikowanie tego wszystkiego. Musimy też czekać na wyjście DLC, ale mówię, to niezwykle ciekawy punkt widzenia do teorii. I to tyle z dzisiejszego odcinka, co będzie to będzie, ale powtarzam, proszę, nie niszczcie sobie dnia z powodu jakiejś niepełnej informacji na temat Grzesia. Powoli dowiemy się wszystkiego, ale też nie teraz, wszystko w swoim czasie. Jeżeli Steel w końcu rzeczywiście opowie swoją historię, to wtedy będziecie mogli ją szczerze i poważnie krytykować. Obecnie można krytykować sposób, w jaki ta historia jest przedstawiona i to rozumiem, z tym nie mam problemu. I tyle. Z najnowszych newsów to bardzo zapraszam do obejrzenia mojego ostatniego filmu na temat nowego merchu. Jest tutaj parę ciekawych nowości, zupełnie nowe designy animatroników. Następny film z kolei to będzie dosyć duży projekt, na którym dużo myślałem od dłuższego czasu. Robisz fangame? Myślisz nad robieniem fangame'ów? Wygadam się trochę właśnie na ten temat.